Daszbur, koledzy i koleżanki. Witam w kolejnym odcinku, na kolejnym wyjściu. Witam tych wszystkich innych miłośników przyrody zgromadzonych wokół kanału. Znów dzisiaj wyszliśmy na dziki i na lisy. Wziąłem sobie predatorka, troszeczkę sobie powabimy i zobaczymy, co się na tych ścierniskach dzieje, bo mamy już wszystko skoszone, tak naprawdę, przynajmniej z tego, co widzę, oczywiście poza kukurydzą. I jesteśmy w tym samym miejscu, co ostatnio, bo naprawdę tych dzików było tutaj sporo. Sporo z tych, co widzieliśmy, a ile nie widzieliśmy w tym, to było przężyto wtedy i pszenica. Ile nie widzieliśmy, to tylko Święty Hubert wie. Więc dzisiaj zobaczymy tak naprawdę, ile tu zwierza chodzi, bo dużo było położone, więc na pewno zostało. Mają na co przyjść i żerować. Dzisiaj jest bardzo ciepła noc, bezwietrzna i bardzo ciepła, jest 19 stopni. Robactwa jeszcze tyle nie widziałem. No ale trudno, takie uroki polowania. Niestety sobie nie wziąłem tego elektronicznego odstraszacza, psikać się nie zamierzam w razie podchodu. Więc będzie trzeba to jakoś przeżyć. Obejdziemy sobie to. Najpierw sobie posiedzę. Nie obejdziemy. Najpierw sobie siądę w tym miejscu, gdzie ostatnio widziałem tyle tych dzików, a potem zejdę i przejdę się jeszcze na kilka innych pól, bo to pole, które będę miał tutaj w zasięgu wzroku, jest naprawdę duże. Też przez ulicę będę widział kolejne pole, a jak nic nie będzie, to się przejdziemy, chociaż szczerze w to wątpię. Tak, z czym dzisiaj jeszcze poluję? Standardowo mój sztucer Hanel Jager w kalibrze 8,57 JS. Kula, jakiej używam, to Gecko Plus. Wcześniej używałem Brenekę, ale nie byłem do końca zadowolony. Gdzieś się tak straszne spustoszenie w tuszy siał, mam wrażenie. Z tej kuli jestem bardzo zadowolony, korzystam już z niej bardzo długo i przy niej raczej zostanę, bo jakość do ceny, chociaż teraz ta cena trochę wystrzeliła, ale i tak jakość do ceny zostaje bardzo, bardzo konkurencyjna w porównaniu do innych kulek, które testowałem. Do celowania mamy Parda 008 z dalmierzem i jako doświetlacz X-Hoga. Nie chodzi o odległość, tylko o to, żeby móc używać 940 zamiast oryginalnej 850 diody. Teoretycznie, żeby było niewidzialne to światło, bo te starsze dziki to one potrafią się zorientować, o co chodzi. Dziękuję za pozytywne odebranie poprzednich odcinków. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie jakąś łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Nie musicie robić tego teraz. Możecie to zrobić później, w trakcie odcinka, jak zobaczycie, że może wynieśliście coś dla siebie z tego odcinka, może coś Wam się spodoba. Będzie mi bardzo miło, na pewno pomoże mi to rozwinąć kanał, poszerzyć zasięgi i zmotywuje, żeby nagrywać dla Was jeszcze więcej ciekawych materiałów. Także nie przedłużam. Daszbur, połamania. Od razu po wejściu na pole było widać całą masę sarn. To zdecydowanie najliczniejszy gatunek w naszym łowisku, jeśli chodzi o grubą zwierzynę łowną. Próbowałem przymknąć niezauważone, ale nie było na to szans. Sarny natychmiast zerwały się do biegu. Najwidoczniej mnie usłyszały albo zwietrzyły mój zapach. I właśnie wtedy pojawiła się okazja. Kątem oka dostrzegłem liska. W tej chwili przypomniałem sobie, że nie zabrałem wabika, więc wróciłem się po niego do samochodu. I to był błąd, bo kiedy wróciłem, Rudego już nigdzie nie było. Za to moją uwagę przyciągnęła niespokojna sarna stojąca tuż obok zwyżki. Gdy podszedłem bliżej, okazało się, że obok niej, tuż za małą górką, żerują dwa dziki. I to wcale nie takie małe. Patrząc na wysokość zwyżki, mogłem ocenić, że jeden z nich sięgał do drugiego szczebla, czyli powyżej mojego kolana, a może nawet do połowy uda. Krótko mówiąc, naprawdę fajny dzik. Po kilku sekundach jednak zniknęły. Może skończyły żer, a może po prostu poczuły mój zapach, albo mnie dostrzegły. W końcu była dopiero szarówka i widoczność była całkiem dobra. Postałem jeszcze chwilę w nadziei, że wrócą na pole, ale się nie doczekałem. Na ich miejsce z gęstwem wysunęła się łania z cielakiem, ale im będziemy jeszcze mieli okazję przyjrzeć się później. Ruszyłem więc w stronę zwyżki. Ledwo zdążyłem wygodnie rozsiąść się na zwyżce, a na skraj pola wyszła niewielka chmara jeleni. Najpierw obiegły teren, jakby chciały się upewnić, że wszystko jest bezpieczne, a potem spokojnie zaczęły żerować. Obserwowanie tych pięknych, szlachetnych zwierząt zawsze umila mi czas na zasiadce. Godziny wtedy uciekają błyskawicznie i nagle okazuje się, że jest już środek nocy.
Gdyby nie obowiązki, mógłbym patrzeć na nie całą noc i zleciałoby mi to jak jedno mrugnięcie oka. Jelenie żerując podchodziły coraz bliżej, więc miałem okazję naprawdę dobrze im się przyjrzeć. I nagle coś je spłoszyło. Rozejrzałem się i po chwili wiedziałem, o co chodzi. Ktoś w środku nocy jechał polną ścieżką na rowerze. Dodam tylko, że był to pierwszy dzień długiego weekendu, a jak to się mówi, na bocznych nie stoją. No cóż, zdarza się. Łanie z cielakami spokojnie zatoczyły koło i pobiegły z powrotem w stronę lasu, z którego wcześniej wyszły na żer. To świetnie pokazuje, jak bardzo dzika zwierzyna jest wyczulona na ludzką obecność. Mnie nie mogły zwietrzyć. Siedziałem 3, może 4 metry nad nimi, więc wiatr niósł mój zapach ponad ich głowami. Ale rowerzysta, który przejechał wzdłuż pola, nawet nie wydając żadnego dźwięku, potrafił skutecznie spłoszyć całą zwierzynę w okolicy. Na polu zapadła głucha cisza. Jedyne, co się poruszało, to pracujący do późna rolnicy. Poza nimi byłem tylko ja, gwieździste, bezchmurne niebo i piękny księżyc. Po chwili jednak zrobiło się ciekawiej. Na polu pojawiły się 2 kozły. Toczyły bój o dominację w czasie rui. Takie walki bywają brutalne, ale zazwyczaj kończą się bez poważniejszych obrażeń, bo ich celem nie jest zniszczenie rywala, tylko pokazanie, kto rządzi na danym terenie. Szkoda tylko, że nie były bliżej. To by było naprawdę ciekawe nagranie, szczególnie z noktowizji. Ta czarna plama, którą teraz widzicie, to sowa. Najwyraźniej zająłem jej miejsce. Musiał patrzeć sobie tę zwyżkę jako punkt obserwacyjny na skraju pola, bo świadczą o tym choćby jej odchody na szczeblach. Najpierw próbowała wylądować dokładnie tam, gdzie siedziałem i podleciała naprawdę niesamowicie blisko. Dopiero w ostatniej chwili zorientowała się, że ktoś już tu jest. Przysiadła na moment na gałęzi tuż nade mną, a potem wystartowała i odleciała. Pewnie w poszukiwaniu zdobyczy. Szkoda, że nie udało mi się jej nagrać w pełnej okazałości, bo to naprawdę piękny ptak. Z mojej lewej strony na ściernisko wysunęła się łania, którą wcześniej widzieliśmy. Tym razem była ze swoim cielakiem. Na początku były ostrożne i długo żerowały tylko na skraju pola. Cielak jak to cielak. Okazał się odważniejszy od matki i stopniowo przesuwał się coraz głębiej, aż w końcu podszedł niemal pod całą zwyżkę. Ta migająca kropka na ekranie, którą teraz widzicie, to laser Dalmierza. Dzięki niemu mogłem dokładnie sprawdzić odległość od zwierzyny. Taka obserwacja to kolejne miłe urozmaicenie i świetny umilacz czasu, kiedy czeka się na czarnego zwierza albo drapieżnika, który może wysunąć się pod celownik. Cielak niczego nieświadomy, spokojnie żerował, a jego matka, jak to matka, co chwilę podnosiła łeb, żeby zebrać zapachy z otoczenia i upewnić się, że oboje są bezpieczni. W końcu młody znalazł się już jakieś 40 metrów ode mnie. Widziałem go doskonale, nawet gołym okiem, mimo że księżyc świecił tylko w połowie. W pewnym momencie łania wysunęła się przed cielaka, żeby sprawdzić, czy podąża on bezpiecznym szlakiem. Ciekawa sytuacja wydarzyła się, gdy dotarła do mojego tropu, czyli ścieżki, którą szedłem jakieś 3 godziny wcześniej. Natychmiast wyczuła mój zapach. Jeszcze raz upewniła się, że to zapach człowieka i postanowiła go nie przekraczać. Wyraźnie się zaniepokoiła i truchnem odprowadziła młode z powrotem w gęstwiny, gdzie oboje mogli czuć się bezpiecznie.
Pomimo iż to dziki uchodzą za dużo bardziej inteligentne zwierzęta od jeleni, te natomiast nadrabiają swoją niesamowitą czujnością i płochliwością, którą wytycza im bardzo silny instynkt przetrwania. No i tak, moi kochani, sami widzieliście, zwierząt było dzisiaj dużo. Widzieliśmy dziki, widzieliśmy jelenie, widzieliśmy lisy, o sarnach nie wspomnę. No, najpierw wyszedł mi ten lisek i chciałem go przywabić, patrzę, nie mam wabika. On się za chwilę schował, mówię, dobra, wrócę po ten wabik. No i straciłem czas, bo spóźniłem się na te dziki, dosłownie parę minut, bo one już schodziły, wypatrzyłem ich z jakichś 250 metrów. Odstawiłem na chwilę termo od oka, za chwilę patrzę, już ich nie ma. Więc minuta, 2 minuty wcześniej i może by się udało od razu strzelić bardzo szybko. No one potem, słyszałem, je chodziły w krzakach za mną, jak siedziałem sobie na wzwyżce. Przez jakieś 2-3 godziny tam chodziły, stękały, fuchały, ale już nie wyszły. No trudno, nie udało się strzelić nic, ani lisa, ani dzika. Mi dzisiaj jako jedynemu, bo jeszcze 3 myśliwych było w obwodzie, każdy z nich strzelił dzika, więc gratulacje dla nich. No, ostatnio ja strzeliłem, oni nie strzelili, tak bywa. Fajnie sobie pooglądaliśmy jelenie. Na propos jeleni, jest pierwsza połowa sierpnia, a byki już tak ryczą, że to jest no coś zdumiewającego. No. Taka ciepła noc, a one ryczą. Ja jestem, słuchajcie, w samej koszulce UV, czyli takiej, co tylko przed słońcem powinna chronić, więc równie dobrze mógłbym siedzieć bez, a już jest w pół do drugiej w nocy. No bardzo ciepło dzisiaj. Ta zwierzyna po takim upalnym też dniu chyba była dosyć aktywna, bo chciała, no bo w dzień się nie ruszała, nie było jak. Bo był taki palnik. Dobra, odcinek się nie kończy. Widzimy się za chwilę na następnym wyjściu. Dla mnie to będzie za parę dni, a dla Was to będzie sekundka. No i witam ponownie, Dashboard, koledzy i koleżanki. Minął weekend od naszego ostatniego wyjścia, pierwszej części odcinka. Dla Was chwila, moment. Dzisiaj pogoda nam się trochę skiepściła, bo już jest znacznie zimniej niż ostatnio było, bo w dzień mieliśmy 19 stopni, w nocy ma być około 13. Wróciliśmy w to samo łowisko, no bo skoro te dziki tak wcześnie wychodzą, to odrobiłem pracę domową i dzisiaj jestem rzeczywiście troszeczkę wcześniej. Już jest co prawda po zachodzie słońca, więc do pełnej ciemności jeszcze chwileczkę mamy, więc zdążymy sobie akurat dojść na tą zwyżkę i pokażę Wam jeszcze może przy świetle dziennym, jak to z góry wygląda, gdzie siedzimy. Później, jak się nie będzie nic działo, to dzisiaj już na pewno zejdę i pójdę sobie pochodzić między polami, bo już mnie ta zwyżka zaczyna trochę parzyć. No dobra, to nie przedłużam. Widzimy się za chwileczkę. Słuchajcie, przyszedłem wcześniej, tak jak mówiłem, ale chyba wcale nie jest za wcześnie, bo dziki już są. Jak widzicie teraz, widok mam taki. I tam są dziki, wychodzą z lasu, jakieś 250 metrów. Ja je w termowizji świetnie widzę. Wy pewnie też. Ale to chyba jest locha z młodymi. Poczekamy, niech się ściemni. Może przyjdą do nas, obejrzymy i nagramy z bliska. A może wyjdzie coś za nimi, coś większego. Kurczę, wiecie co? Nie mam bezpiecznego strzału na te dziki. A żeby mieć bezpieczny strzał, to musiałbym zejść tak, że miałbym fatalny wiatr. Idealnie na nie. A to jest 350 metrów, sobie zmierzyłem. I tak mamy jeszcze chwilę. No spokojnie sobie posiedzę, poczekam. Ściemni się, może one podejdą. Może wiatr się zmieni. Zobaczymy. O, właśnie pierwszy kozioł wyskoczył na pole. I zasarnął 2 sztuki. Dobra. Widzimy się za chwilę.
Jak sami widzicie na nagraniu, w miejscu, w którym pojawiły się dziki, nie było najmniejszych szans o oddanie bezpiecznego strzału. Podchodzenie od strony zabudowania również nie wchodziło w grę, bo wiatr wiał dokładnie w tamtą stronę. Pozostało mi tylko cierpliwie czekać. Tymczasem coraz bliżej zaczęły podchodzić dwa kozły. Żeby zabić czas, przełączyłem się na noktowizję i obserwowałem tych dwóch młodych dżentelmenów. Było od razu widać, że to bardzo młode sztuki. Świadczyła o tym smukła sylwetka, cienka szyja i tzw. lekka głowa. Oraz fakt, że tak wcześnie rozpoczęły żerowanie. O strzale oczywiście nie było mowy. Po pierwsze, nie miałem odpowiedniej optyki, po drugie, sztuki absolutnie nie mieściły się w kryteriach selekcyjnych. Wróćmy jednak do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do dzików. Im dłużej je obserwowałem, tym bardziej zaczynałem wątpić, że to locha z młodymi. Przez chwilę wyglądało, jakby wszystkie sztuki były podobnej wielkości, aż nagle jedna z nich wyraźnie wyróżniła się gabarytami. Coś mi tu nie pasowało. Zacząłem podejrzewać, że to ukształtowanie terenu płotami figla. Ale cóż, wiatr i tak nie pozwalał mi na żaden sensowny ruch, więc pozostało tylko cierpliwie czekać. Przełączyłem się na noktowizję, żeby zebrać trochę więcej informacji. Dystans był spory, około 300 metrów, więc widoczność nie była idealna. A mimo to byłem już pewien, że jedna ze sztuk to naprawdę solidny dzik. Skoro z tak dużej odległości widać go wyraźnie w noktowizji, to z bliska musiałby wyglądać imponująco. W międzyczasie z mojej prawej strony wysunął się pojedynczy dzik, również na jakieś 300 metrów. Wyglądało na to, jakby umówił się z tamtą watachą, żeby tej nocy zagrać mi na nosie. Siedziałem dokładnie pomiędzy nimi, między grupą a samotnikiem. Może to była jedna ze sztuk, które widzieliśmy dzień wcześniej? Trudno powiedzieć. Nie zdążyłem się przekonać, bo zanim przełączyłem się na noktowizję, dzik wycofał się i zniknął w gęstwinie. Żerował może minutę, może półtorej. Nie mam pojęcia, co skłoniło go do tak szybkiej ucieczki, ale tej nocy już więcej go nie zobaczyłem. Kiedy znów skupiłem całą swoją uwagę na żerującej w oddali watasze, dostrzegłem wśród nich, że jest jeszcze co najmniej jeden duży dzik. Dało mi to odrobinę nadziei, że może mój pierwszy osąd co do struktury grupy był błędny i wcale nie była to locha z młodymi. Minęło już sporo czasu, odkąd pierwszy raz je zauważyłem. Ewidentnie żerowały spokojnie i nigdzie się nie wybierały. Niestety nie wyglądało też na to, żeby zamierzały przesuwać się w moją stronę, a wiatr wciąż nieubłaganie wiał dokładnie odwrotnie, niż bym sobie tego życzył. Święty Hubert ewidentnie chciał, żebym tej nocy przeżył coś wyjątkowego. Odwróciłem wzrok od dzików i w obiektywie dostrzegłem szeherę, spokojnie sznurującego przez ściernisko w poszukiwaniu gryzoni. Nie reagował na wap, a ja nie chciałem schodzić na podchód, żeby nie spłoszyć dzików. Pozostała więc tylko obserwacja. Chwilę później pojawił się drugi lis, zapewne za sprawą użytego przeze mnie wabika. No cóż, nie ma tego z rzeką, bo właśnie wtedy wiatr w końcu zmienił kierunek na korzystny. Zszedłem z góry i ruszyłem w stronę watachy. Już po kilku metrach na mojej drodze stanęła łania. Prawdopodobnie ta sama, którą na poprzednim wyjściu obserwowaliśmy razem z cielakiem. Wtedy też stało się jasne, że dziki, które widziałem z góry, musiały kryć się za górką, bo teraz widoczna była tylko jedna sztuka. Podszedłem bliżej i udało mi się dostrzec coś jeszcze ważniejszego. W środku watachy nie było ani jednego warchlaka. To oznaczało jedno. Czas na naprawdę uważną obserwację i dokładną ocenę dzików. Skróciłem dystans do około 100 metrów.
Ale to dopiero połowa sukcesu. Nadal musiałem zapewnić sobie bezpieczny strzał. W linii prostej za dzikami znajdowały się domostwa i gospodarstwo rolne. W takiej sytuacji nie mogłem pozwolić sobie na oddanie strzału. W przypadku pomyłki mogłoby się to skończyć tragedią. Trzeba pamiętać, że strzelam z kalibru 8x57 JS. To wolna kula, która nie rozbija się łatwo o trawy czy patyki. Nie mogłem więc liczyć, że byle listek zatrzymają w locie. Musiałem obejść dziki i ustawić się tak, żebym miał je na tle dużego lasu, długiego pasa nieużytków i solidnego kulochwytu w postaci starej grobli. Nie było to jednak proste. Wiatr wciąż trochę utrudniał, a suche ściernisko mocno trzeszczało pod stopami. Takie obserwacje zawsze wywołują sporo emocji, a te z kolei sprzyjają pomyłkom. Dlatego najważniejsze jest, żeby zachować zimną krew i podejść do wszystkiego na spokojnie. Nic na siłę. Obserwuję, analizuję i powoli krok po kroku przesuwam się w prawo, zmieniając kąt. Jak sami widzicie, nadal nie jest to pozycja idealna. Pomimo długiej obserwacji wciąż nie byłem pewien co do płci największych dzików, a nie chciałem ryzykować strzału do prawie 100-kilogramowej lochy, nawet jeśli była nieprowadząca. Postanowiłem więc skupić się na mniejszych sztukach. Nie było jednak warunków do czystego, bezpiecznego strzału. Nie chciałem robić niczego na siłę, ale sytuacja robiła się coraz trudniejsza. Brakowało mi jeszcze około 20 metrów, aby mieć idealny kulochwyt, a za plecami słyszałem już zbliżający się traktor. Wiedziałem, że kiedy wjedzie na pole, dziki na pewno się spłoszą. Presja czasu była ogromna. Z jednej strony czułem, że muszę się zdecydować szybko, z drugiej strony wiedziałem, że takie podejście nie pomaga w podjęciu dobrej decyzji. Jak mówi stare powiedzenie, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. A nic nie jest cenniejsze od spokojnego snu. Przynajmniej dla mnie. Nie miałem więc presji, żeby za wszelką cenę oddać strzał. Zwłaszcza, że już miałem świetne nagranie. Niektórzy pewnie powiedzieliby, że mogłem strzelać. W końcu dziki były trochę niżej ode mnie, a za nimi rosły krzaki. Ale to ja byłem na miejscu i to ja musiałem podjąć decyzję. Bo to moja broń, moja odpowiedzialność. A wypuszczonej kuli nie da się już zawrócić. No i tak, moi drodzy, tak jak widzieliście, to nie była locha z młodymi. Zacząłem je, wiatr się zmienił, troszeczkę jak odczekałem i zacząłem je podchodzić i okazało się, że one po prostu były w takim dołku, dalej na polu, ale w dołku i po prostu jeden dzik się raz wysunął trochę dalej i widać było, że duży, reszta wyglądała na małe. Ale jak zacząłem podchodzić, to widać było, że tam był, no jeden rzeczywiście był taki największy, dwa trochę mniejsze od niego, jeśli dobrze pamiętam, dwa jeszcze trochę mniejsze i jeden najmniejszy. No ale tak jak tam widzieliście na nagraniach, ten strzał to nie był taki za bezpieczny. Tak sobie oglądałem. Chciałem zobaczyć, co to jest. Fajnie się poobserwowało, ale tych brzuchów nie do końca było widać, no bo one dalej były troszeczkę niżej ode mnie. No i nie zdecydowałem się na strzał, bo jeszcze rolnik jechał już za mną i robił hałas i jeśli miałbym oddać strzał, to taki trochę na szybko. Więc nie chciałem tego robić, bo jak ja stałem jakby na linii lasu i się przesuwałem troszeczkę coraz dalej, zwiększałem kąt, żeby ten strzał był bezpieczny, żeby strzelać na las, ale nie zdążyłem się do końca przesunąć. I się co chwilę zatrzymywałem, patrzyłem, no i jeszcze brakowało mi co najmniej 20-30 metrów, żeby naprawdę ten strzał był taki, żebym ze spokojnym sumieniem mógł go oddać. No ale już słyszałem, że za mną jedzie ciągnik razem z kombajnem
więc nie było co się śpieszyć i one sobie po prostu jak usłyszały, to spokojnie zeszły. Ale i tak polowanie uważam za bardzo udane, bo fajnie udało się je podziemić na jakieś 100 metrów, poobserwować. Ten jeden dzik naprawdę był spory. Nie wiem, co to było, czy to była lożka czy odyńczyk. Pewnie lożka, jak w takiej większej grupie. Szacuję, że gdzieś tak koło 90 kg. Tamte mniejsze pewnie koło 40. Ten jeden najmniejszy, może trochę mniej. No w termo wiadomo, ciężko to ocenić, ale w nokto już troszeczkę więcej mówi ten obraz. W każdym razie przyjedziemy tu jeszcze kiedyś, skoro one tu wychodzą i może się spotkamy. Z drugiej strony też jeszcze widziałem tego jednego pojedynka. Jeszcze też tam słyszałem za amboną, że za zwyżką, nie za amboną, coś tam łazi. No więc jest tu tego zwierzę. One mają tu fajne ozdoby, są takie stare stawy, już wyschnięte i prosto na żer wychodzą. Bardzo przyjemnie, jednak jest cieplej niż zapowiadali, więc też całkiem fajnie odpocząłem. Ale muszę się już zbierać, bo rano do pracy mamy już, no już trochę minęło, jest 23, więc takie 3 godzinki. Akurat cieszę się, że udało się coś nagrać. Możecie sobie pooglądać te dziki i pewnie się jeszcze kiedyś z nimi spotkamy. Tak samo jak my w następnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapki, komentarza, żeby rozwijać ten kanał. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Dashbur.